Cześć, witajcie na moim kanale Krystyl Wszystko o paznokciach. Ja nazywam się Agnieszka Szewczyk. Ci, którzy oglądają mnie pierwszy raz, może jeszcze nie wiedzą, ale jestem instruktorem stylizacji paznokci od kilku lat. Zajmuję się stylizacją paznokci od lat 20 i przeprowadzam szkolenia w Piotrkowie Trybunalskim stacjonarnie, a także szkolenia online na mojej platformie szkoleniowej. Ten kanał poświęcony jest merytorycznym i instruktażowym zajęciom ze stylizacji paznokci. Tutaj nie tylko zobaczycie tutoriale dotyczące tego, jak użyć jakieś produkty, ale przede wszystkim nauczycie się, jak prawidłowo wykonywać paznokcie. Moje darmowe szkolenia na platformie YouTube. Zapraszam, zasubskrybujcie ten oto kanał. Będą Wam się pojawiały na bieżąco informacje na temat tego, jakie nowe filmiki pojawiają się tutaj na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam przeprowadzić dla Was lekcję kolejnego kształtu. Jednym z kształtów, który już pokazywałam, był kwadrat. To jest najbardziej popularny i pierwszy kształt, którego zazwyczaj uczymy się na szkoleniach stacjonarnych, gdzie ja pomagam oczywiście moim wszystkim kursantom wychwycić błędy, jakie popełniają, po to, żeby nauczyli się prawidłowo budować paznokcie, ich architekturę, żeby prawidłowo nauczyli się trzymać pilnik w dłoni, jak nim operować, jakie ruchy wykonywać, żeby prawidłowo szlifować paznokcie, aby wyglądały jak najbardziej naturalnie. Dzisiaj pokażę Wam kolejny kształt, który należy do popularnych kształtów w salonach, czyli będzie to kształt salonowy o niewielkiej długości. Będzie to kształt skłowal. Jeśli nie wiecie jeszcze, jak wygląda skłowal i czym się charakteryzuje, to możecie dzisiaj zobaczyć i zaznajomić się z tym kształtem. Ten filmik to będzie ogrom wiedzy praktycznej, ponieważ będę pokazywała, jak prawidłowo zbudować taki paznokieć. Zapraszam do obejrzenia. Na początek zaprezentuję żele, jakimi dzisiaj pracuję podczas nagrania. To są żele z serii No Burn. Ja będę pracowała Warm Natural, jest to odcień żelu. To są żele niepiekące. Ta nazwa No Burn wskazuje na to, że jest zmniejszona pieczliwość pod lampą. To żele poziomujące. Mają taką bardzo gęstą konsystencję, ja bym powiedziała, że nawet taką ciągnącą się bardzo. Świetnie będą nadawały się do metody żel bez piłowania, tak nazywana metoda, natomiast moje zdanie jest takie, że jednak paznokcie, które mają być idealne, niestety, ale muszą być choć odrobinę muśnięte pilnikiem, tak? Żeby naprawdę wyglądały perfekcyjnie. Pierwszy odcień już pokazałam, teraz kolejny odcień, to jest odcień biały i tu możecie zobaczyć, że konsystencja jest identyczna, czyli taki bardzo ciągnący, gęsty żel. Tutaj w opakowaniu lepiej to jest widoczne niż podczas aplikowania, ale pomimo to, że są to żele poziomujące, one będą świetnie utrzymywały swoją konsystencję i naprawdę nie będą rozpływały się bardzo, tak? Ja już jestem z moją modelką Pauliną. Dzisiaj zrobiłam jej
wcześniej manikir, zdjęłam tą stylizację, która była na paznokciach i przygotowałam sobie paznokietki już, żeby ładnie wyglądały podczas nagrania. To 9 paznokci ma już gotowe w kształcie skłowala. Ja pracowałam dzisiaj żelami niepiekącymi. Akurat użyłam odcieniu Warm Natural. To jest odcień takiego brudnego różu, ale w ciepłym odcieniu i bardzo fajnie komponuje się na płytce, ponieważ jest całkowicie naturalny. Co prawda my będziemy malować kolorkiem te paznokcie, ale mimo wszystko fajnie teraz wygląda. Będę mogła Wam zaprezentować ten produkt, więc za momencik zobaczycie, jak krok po kroku wykonuję paznokcia w kształcie skłowala. I dodam tutaj, że produkty, na których dzisiaj pracowałam, czyli żele niepiekące, to są produkty, które zostały stworzone właśnie dla klientek, które robią paznokcie przedłużane bądź uzupełniają, ale te paznokcie są dosyć długie. Najczęściej w takich paznokciach musimy troszeczkę większy dać apex, więc przy normalnych, tradycyjnych żelach mocno odczuwalne jest to pieczenie, nieprzyjemne pieczenie pod lampą. W przypadku żeli, na których dzisiaj pracowałam, z serii No Burn, te żele nie będą piekły pod lampą, a jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy, być może to delikatnie odczuje, ale absolutnie nie będzie to stanowiło jakiegokolwiek dyskomfortu. Większość moich klientek, na których pracowałam z tymi żelami, chwaliły sobie właśnie to, że nie czują w ogóle pieczenia. A niekiedy były to bardzo, bardzo długie paznokcie, w związku z czym i apex był wyższy, więc grubsze paznokcie. Ale właśnie nie było to odczuwalne, więc dla nich było to naprawdę o niebo lepsze niż tradycyjne żele. Taka jeszcze uwaga odnośnie tej serii No Burn, ponieważ uzyskaliśmy dla tych żeli właśnie tą właściwość, że one nie pieką, na zasadzie jakby wydłużenia czasu polimeryzacji. Co to znaczy? To znaczy, że te żele będą się dłużej utwardzały pod lampą i tutaj trzeba taką uwagę podać, że po prostu pod lampą je dłużej trzymamy. Z reguły do utwardzenia tradycyjnych żeli to jest mniej więcej około 30 sekund do momentu, kiedy one zaczynają tak polimeryzować, że możemy je formować, czyli są jeszcze w miarę elastyczne. Wtedy na przykład podciskamy sobie tunel w długich paznokciach, prawda, żeby nam się nie rozprężył pod lampą. To jest właśnie około 30 sekund dla tradycyjnych żeli. Dla żeli No Burn będzie to taka minimum minuta. Tak? Czyli praktycznie jeszcze raz tyle wydłużamy czas polimeryzacji, w związku z czym do ostatecznego utwardzenia te żele zamiast mieć minutkę, to one będą miały około 2–2,5 minuty. Ja zawsze oczywiście wkładam na przemian pod lampę, w związku z czym ten czas polimeryzacji i tak jest o wiele dłuższy. Ja teraz przechodzę już do prezentacji, co zobaczycie na ekranach i będę omawiała, jak prawidłowo wybudować ten kształt. Baza już jest zaaplikowana. Więc teraz możemy podkładać sobie szablon i aby prawidłowo podłożyć szablon pod płytkę paznokcia, musimy odpowiednio dopasować go do wolnego brzegu paznokcia. Więc tutaj pokażę Wam szablony, na których ja pracuję. To oczywiście szablony Crystal, są one dosyć sztywne i dostosowuję szerokość szablonu do szerokości samego wolnego brzegu paznokcia. Tutaj można jeszcze zauważyć, że paznokieć jest nieco wypukły. W takim przypadku moja forma przy podłożeniu musi iść troszeczkę pod kątem do góry, żebym ja zbudowała paznokcia
smukłego i aby jego struktura była wzdłuż palca, a nie opadała mi zbyt mocno do dołu, żeby nie był ten paznokieć po wystylizowaniu za bardzo garbaty. Więc tutaj zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, żeby już podczas dostosowywania szablonu do wolnego brzegu mieć tą formę lekko pochyloną do góry. Pochyloną, źle powiedziałam, tak naprawdę lekko wzniesioną do góry. Więc w taki sposób docinacie sobie szablon. Ja tutaj musiałam naciąć troszeczkę na głębokość i teraz będę rozcinać delikatnie po bokach. Zawsze to robię. Kiedy mamy szablony, które są takie sztywniejsze, to warto to zrobić po to, żeby już uzyskać odpowiedni tunel. Wtedy tak naprawdę nie musimy nawet w ogóle podciskać paznokci, jeżeli one są takich bardzo salonowych długości, czyli powiedzmy do 1,5, to taki tunel, jaki już zrobimy, będzie ostateczny. Przy dłuższych trochę paznokciach wtedy musimy kontrolować ten zacisk, ponieważ dłuższe paznokcie lubią podczas polimeryzacji również pod lampą się rozprężać ze względu na to, że jest mocno wysunięty ten wolny brzeg, który zbudowaliśmy. Ale przy takich króciaczkach typowo salonowych, to my już w ten sposób ukształtujemy taki tunel, który będzie ostateczny i my już go nie będziemy zaciskać. Tu można zobaczyć, że naprawdę wysokość, na którą jest podniesiona forma ku górze, to jest wysokość, która w miejscu, w którym zakończy nam się wolny brzeg, będzie na poziomie najwyższego punktu naturalnej płytki. To pokazałam paluszkiem. Teraz biorę nasz produkt, czyli żel No Burn, żel Warm Natural w tym odcieniu naturalnego brudnego różu. Tu obok widać pazurek, który już jest zbudowany. Jak widzicie, on wygląda bardzo naturalnie kolorkiem. I po raz pierwszą czynnością, którą zrobię, to jest zbudowanie szkieletu. Chciałabym tutaj złapać ostrość, żeby dobrze było widać. Troszeczkę nam gubi tą ostrość, ponieważ sprzęt sam łapie tą ostrość i kiedy pracuję pędzelkiem, trochę łapie bardziej pędzelek, ponieważ on jest taki błyszczący i aparat go wyłapuje. Natomiast będę starała się tutaj tak operować palcem, żeby dobrze było widać to, co w danym momencie robię. Teraz buduję szkielecik i pamiętam zawsze o tym, aby krawędź boczna dolna dokładnie wychodziła mi z tego miejsca, skąd wyrastałby naturalny paznokieć, gdyby tam był, prawda? Nasze paznokcie naturalne są maksymalnie skrócone, ale my musimy tą boczną krawędź przedłużenia zrobić dokładnie w tym miejscu, skąd by wyrastał. Widzicie, tutaj nie może być nic węziej, tylko dokładnie z tego miejsca, skąd ta krawędź naturalnej płytki wychodziłaby. Tam, gdzie kończy nam się tak naprawdę wolny brzeg i on wrasta tak jakby w opuszek. To jest miejsce, w którym właśnie ma powstać nasza boczna, dolna krawędź tego przedłużenia, które my dobudowujemy, prawda? Dobudowujemy żelem do naturalnej płytki. To samo będę robiła z drugiej strony. Czyli Wy mieliście już jeden filmik, w którym ja pokazywałam kwadrata i tutaj można powiedzieć, że sama boczna krawędź niczym się nie będzie różniła niż w paznokciach kwadratowych, tak? Czyli ona musi iść na prosto względem paluszka, tak? Czyli jak napniemy mocno palec, no to krawędź paznokcia będzie szła na prosto. Tak? Czyli ona przybiera dokładnie taki sam tor jak kierunek palca. I w ten sposób kształtujemy boczną stronę. Natomiast sam wolny brzeg takiego skłowala, on musi być zbudowany pod takim kątem. Czyli nie idziemy krawędzią tą zewnętrzną, czyli wolnym brzegiem na prosto, tylko zobaczcie, tu wybudowuję tą krawędź pod takim skosem, tak? Czyli
mniej więcej 45 stopni to jest taki najlepszy kąt, żeby nam powstał taki prawdziwy, schematyczny skłowal, choć na salonie bardzo często ten kąt jest mniej ostry, mniej taki skośny. Dobrze powiedziałam ostry, bo tak to wygląda, jeśli geometrycznie mielibyśmy brać to pod uwagę. Ale właśnie po to, że kiedy my spojrzymy na paznokcie od góry, to my musimy zobaczyć półokrąg. Mój szkielet wkładam pod lampeczkę tak około minuty. Nastawiłam lampkę na minutkę i myślę, że to jest takie optymalne, żeby utwardził nam się szkielet. Co prawda szkielet jest taką konstrukcją, która jest bardzo cienką warstwą, więc ona nigdy nie zatwardzi się na maksa, tak, że będzie już sztywny i maksymalnie twardy. Zawsze on będzie troszkę pracował, tym bardziej, że nakładając jeszcze całą architekturę grzbietu, czyli budując apeks i grzbiet wzdłuż paznokcia, dajemy dosyć sporo produktu, który podczas polimeryzacji rozgrzewa też ten szkielet, który jest pod spodem, więc on będzie pracował razem z tą masą, którą dołożymy na górę. Dlatego jeśli budujecie szkielety, możecie budować sobie szkielety na wszystkich 5 paluszkach u dłoni i nawet jeśli one będą pod lampą trochę dłużej, to myślę, że to im nie zaszkodzi, tak? Dalej będą prężyły i będą elastyczne podczas zaciskania tunelu, już kiedy mamy zbudowaną całą architekturę. Także myślę, że o to nie trzeba się martwić. Mój szkielecik był minutkę pod lampą i teraz będę budowała już strukturę grzbietu paznokcia. Czyli na początek ja robię sobie taką cieniutką warstwę żelu. Mówię na nią poślizgowa, pewnie już nie raz mówiłam na kanale i używałam tego stwierdzenia. Może ono śmiesznie brzmi, ale rzeczywiście tak jest, że ta warstwa pierwsza, cieńsza, czyli tak zwana poślizgówka, ona daje mi możliwość pięknego wyrównania produktu pod skórki, dlatego że ja tutaj wykonuję bardzo cieniutko i pod skórki mogę sobie podsmarować ten żel, natomiast potem, kiedy nałożę już tą całą kulkę budującą, to ona sama mi się wyrówna pod skóreczki, tak? Ja nie muszę tam tą dużą ilością produktu podsuwać pod wał okołopaznokciowy, tylko on po prostu sam się na tej śliskiej warstwie rozpłynie i dzięki temu naprawdę idealnie wygląda ta struktura paznokcia przy samej linii skórek, tak? Czyli przy tych wałach okołopaznokciowych. To mi się pięknie będzie samo poziomowało, wyrównywało, wygładzało, więc w tych miejscach po prostu paznokieć wygląda idealnie, tak jakby naturalna płytka to była. I dlatego właśnie tą cieniutką warstewkę rozprowadzam tutaj wszędzie. Do skórek musi być właśnie spoziomowane, dlatego ładnie i równo podsuwam produkt, a następnie zwróćcie uwagę, że większą ilość zabieram z powrotem do apeksu, czyli do tego miejsca, w którym ma być najwięcej produktu, a następnie przeciągam coraz to dalej, budując tym samym architekturę grzbietu, która ma od apeksu wyprowadzać produkt coraz to niżej, w związku z czym będzie coraz mniej produktu ku końcowi, tak aby na samej końcóweczce była ilość tak naprawdę około milimetra, nie więcej, prawda? Ponieważ no, na samym wolnym brzegu jest to najcieńsze miejsce paznokcia. Widać było, że dołożyłam jeszcze jedną kuleczkę, ponieważ troszeczkę za mało produktu było na raz, ale to dobrze, bo mi się on nie zaczął od razu poziomować na boki, prawda, bo pod wpływem ciężaru mógłby mi się za bardzo na boki rozpływać, więc na 2 kuleczki taki paznokieć mówiłam, że nie zrobię tak naprawdę długie te paznokcie, a mimo to nawet wyszły dłuższe. Ale tak też chce nasza
dzisiejsza klientka, czyli moja modelka, więc to nie są jakieś mega króciaki salonówki. Natomiast też nie jest to długość ekstremalna, prawda? To jest normalna salonowa długość, którą na co dzień klientki mogą i chcą często nosić. Więc przy takiej długości te dwie kuleczki będą optymalne. Ja już zbudowałam, utwardziłam teraz minutę i zobaczcie, po utwardzeniu minutę, to nie było pokazane, ale ten paznokieć już jest taki pracujący, prawda? On cały czas elastycznie pracuje, więc jest w miarę miękki, ale no też nie na tyle miękki, żeby się deformować. Więc on jest taki elastyczny w tym momencie. Pamiętajcie, że produkty cały czas polimeryzują, nawet jeśli wyjmiecie je spod lampy. Czyli w tym momencie ta polimeryzacja cały czas trwa. Po utwardzeniu już po zacisku ten tunel powinien wyglądać w ten sposób, a następnie przecieram cleanerem, żeby ściągnąć dyspersję, tak? Czyli ja podciskałam trochę, on pracował, on się utwardzał, wsadziłam jeszcze raz pod lampę na minutę, a po wyjęciu ten paznokieć wygląda dokładnie tak, jak tutaj widać. Już jest odtłuszczony, więc zaczynamy piłowanie i teraz zobaczcie, ja muszę piłować pod kątem krawędź, prawda? Tak jak ją wcześniej zbudowałam, tak teraz muszę ją piłować pod tym kątem. To jest mniej więcej kąt, tak jak powiedziałam, 45 stopni i boczna krawędź na prosto piłujemy. Tak, i w taki sposób pracuję, aby nie wychylać za bardzo pilnika ani w jedną, ani w drugą stronę, ponieważ ten skos musi być po jednej i po drugiej stronie identyczny, tak, żeby nie zaburzyć symetrii paznokcia, ponieważ on musi być z jednej strony tak samo wykształtowany jak z drugiej. Przy opiłowywaniu bocznych, dolnych krawędzi ja od razu również boczne strony przeciągam, tak żeby fajnie od razu ściągać materiał z grubości również, tak, ponieważ kiedy piłujesz od dołu krawędź boczną, dolną, no to zaczyna Ci się ona poszerzać, tak, żeby ją zwęzić, no to musisz z boku, z bocznej strony ściągać materiał z grubości i w ten sposób szlifujesz fajnie już tą smukłość paznokcia, prawda? Czyli od razu płynnie z kształtowania samego kształtu wolnego brzegu przechodzisz już do struktury bocznej i grzbietu, tak? No, kiedy pracujesz już w zawodzie, to na pewno rozumiesz wszystko to, o czym ja teraz mówię. Jeśli oglądają to osoby początkujące, to mogę je zapraszać po prostu na wszelkiego rodzaju kursy stacjonarne, na których fajnie wychwycisz to i nauczysz się praktycznie, technicznie, prawidłowo piłować, tak, żeby ta technika była odpowiednia, odpowiednio trzymać pilnik, z jakim naciskiem oddziaływać na płytkę paznokcia. To są takie bardzo ważne aspekty, których no, ciężko jest nauczyć się po prostu oglądając filmy. To są takie rzeczy, z którymi najlepiej, żeby instruktor po prostu Cię poprowadził, tak? Czyli spostrzegł wszystkie Twoje błędy, które wykonujesz podczas pracy, skorygował je, ustalił zasady, wprowadził te zasady do Twojej pracy i wtedy będzie Ci łatwiej trenować, tak? Trening takiego prawidłowego technicznie piłowania to nie jest wcale taka prosta sprawa, więc tutaj naprawdę mają wpływ na to czynniki, które na pozór wydają się nieistotne, a potem okazuje się, że jednak no nawet ruchy pilnika, czy właśnie jego nacisk, tak, z jaką siłą oddziałujesz na paznokcia, no to są takie bardzo, bardzo istotne rzeczy, tak, więc warto czasami jest po prostu iść do kogoś, żeby podszlifować technikę, a później już trenujesz sam, prawda, no bo wiadomo, że już wdrażasz te wszystkie zasady w swoją codzienną pracę i wtedy wiesz, że robisz to na 100% dobrze. Ok, tu już powolutku zaczyna się już paznokieć robić taki, jakim powinien być. Ściągam szczoteczką pył.
Na koniec ja zawsze wygładzam bloczkiem polerskim. Możecie teraz przyjrzeć się, jak ten kształt wygląda już po wyszlifowaniu. Widać tutaj pięknie, że boczna krawędź jest na prostą, tak, a wolny brzeg pod pięknym kątem 45 stopni ścięty, dzięki czemu od góry te paznokcie wyglądają półokrągło, tak? Czyli one są po prostu od góry owalne. Jeśli widzimy tylko paznokcia od góry, to tak naprawdę nie możemy powiedzieć, jaki dokładnie kształt jest wykonany. Dopiero kiedy zobaczymy paznokcia z profilu, to my możemy zobaczyć, że tak, jest to skłowal, ponieważ boczna dolna krawędź była prowadzona na prosto, tak? Jest to taki fajny, surowy kształt, ja go bardzo lubię i chcę Wam powiedzieć, że klientki w salonie nigdy nie wiedziały, co to jest za kształt, a zawsze go bardzo lubiły. Czyli to jest taki, można powiedzieć, uniwersalny kształt do salonu. I przede wszystkim to, co ważne, on każdemu będzie pasował, bo on pasuje do każdego kształtu, każdej płytki. Zerknijcie, jak pięknie się prezentuje na dłoni. Ja sama bardzo uwielbiam, ale wiem, że klientki też bardzo go lubią. Tylko po prostu nie wiedzą, jak go nazwać i bardzo często no już tak jakby zdają się na mnie. To, co ja im robię, z reguły im się podobało. Kolor Bridget, jest to bardzo piękny odcień różu, żywy odcień różu. Tutaj specjalnie nawet przygotowałam tło w takim fiolecie, żeby to się ładnie razem komponowało. Ja pokażę teraz dwa sposoby na aplikowanie. Pierwszy to jest pędzelek z buteleczki, czyli ten oryginalny, który macie zawsze, kiedy kupujecie lakier, to w środku jest już pędzelek. Nasze pędzelki w lakierach Crystal są bardzo fajne, jeśli chodzi o malowanie, są wygodne ze względu na to, że one są lekko spłaszczone i dodatkowo są bardzo równo ścięte. Rzadko kiedy zdarza się, żeby w buteleczce pojawił się jakiś pędzelek, który ma powiedzmy 1 czy 2 włoski dłuższe. No, musi to być po prostu jakaś wyjątkowa, fabryczna po prostu pomyłka, ale no mnie się nie zdarzyło jeszcze tak, żebym ja miała w butelce jakiś pędzelek, powiedzmy, który ma 1 włosek krótszy czy dłuższy. Raczej wszystkie tutaj są równiuteńko ścięte, tak? Natomiast ja często pracując wcześniej na jakichś różnych produktach, prawda? Bo wiadomo, że pracowałam na wielu produktach. Niestety spotykałam się z tym, że były pędzelki, które nie są równo ścięte i takimi pędzelkami wtedy bardzo trudno malować podskórki, równo rozprowadzać produkty, więc to jest taki plus tych produktów naszych, że ten pędzel naprawdę idealnie jest ścięty, więc tutaj możecie sobie bardzo fajnie i ładnie, bezproblemowo rozprowadzać produkty. Natomiast ja również polecam i na szkoleniach pokazuję osobom początkującym, jak bardzo łatwo, w prosty sposób poradzić sobie z kolorem podskórki, używając dedykowanego do tego pędzelka Koliński.
01 i to jest naprawdę bardzo fajny pędzel, który stworzyliśmy właśnie po to, żeby z łatwością malować podskórki, bo zobaczcie, jest to pędzel z naturalnego włosia, jest to pędzel długi, ale zawężony na końcówce, w związku z czym kiedy dociśniesz go do płytki paznokciowej, to te włoski, które są na końcówce, one rozkładają się w bardzo cieniutko i w taki sposób możesz podjechać naprawdę pod głębokie wały okołopaznokciowe, bardzo, bardzo głęboko wpuszczając kolor pod skórę i no nie ma opcji, żeby nie pomalować tego idealnie pod wałem okołopaznokciowym. To nawet osoby bez doświadczenia poradzą sobie z tym, używając tego pędzelka. Dużo osób pracuje takimi cieniutkimi pędzlami, jak do cienkiej linii, ale to się mija z celem ze względu na to, że wtedy nie rozprowadzisz od razu produktu na cały paznokieć, prawda? A tu zobaczcie, ten pędzel zasysa ten produkt i on rozprowadza z łatwością również po całej długości paznokcia produkt. Czyli Ty nie masz problemu, że tylko pod skórkami możesz sobie cieniutko nim pomalować, ale malujesz całą powierzchnię. Więc to jest taki plus tego pędzla, że jest on ułatwieniem dla osób albo początkujących, albo osób, które chcą szybko bardzo pracować w salonie, tak? Czyli żeby jak najszybciej rozprowadzić pięknie pod skórkę produkty, no a z reguły, jak wiecie, o to chodzi, żeby pracować jak najszybciej, bo my pracujemy na akord, tak? Styliści paznokci, ile wypracują, tyle zarobią, czyli im więcej klientek przyjmiecie jednego dnia, tym większe wynagrodzenie będziecie mieli. I jak mogliście zauważyć, stworzenie takiego kształtu, jakim jest skłowal, wcale nie jest takie trudne. Wystarczy tylko zrozumieć w teorii, jak prawidłowo powinien wyglądać ten kształt i wtedy taki kształt spokojnie, bez żadnego problemu zbudujecie. Dla praktycznej części przede wszystkim najważniejsze jest, jak prawidłowo podłożycie formę, jak prawidłowo zbudujecie szkielet i architekturę paznokcia, a także następnie jak technicznie wyszlifujecie te paznokcie pilnikiem. Kształt skłowala jest naprawdę bardzo popularny w salonie i wbrew pozorom, kiedy słyszymy nazwę skłowal, to bardzo często takie początkujące stylistki albo dziewczyny, które dopiero zaczynają się uczyć, przepraszam, dziewczyny i chłopaki, bo chłopaki też uczą się robić paznokcie i też pracują w zawodzie stylisty paznokci i jest to coraz bardziej popularne, kiedy słyszą na zajęciach skłowal, to tak naprawdę sama nazwa brzmi dla nich nieco egzotycznie, natomiast kiedy już zaznajamiają się z kształtem i prawidłową budową, okazuje się, że jest to bardzo prosty kształt i tak naprawdę bardzo popularny w salonie, więc dosyć często jest stylizowany, jest prosty i bardzo naturalnie wygląda. Klientki na co dzień lubią ten kształt i ja w mojej karierze stylisty paznokci bardzo często wykonywałam go moim klientkom i one bardzo chwaliły sobie ten kształt, bardzo go lubiły i często mówiły, że jest on zdecydowanie bardziej wygodny niż kształt kwadratu. Ja na dziś dziękuję Wam za uwagę. Było mi bardzo miło ponownie pokazać Wam jakieś tajniki mojej pracy. Zachęcam do subskrybowania, tak jak powiedziałam na początku filmiku, i zapraszam do komentowania. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście tutaj i obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. Całuję, przesyłam bardzo dużo pozytywnej energii i dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.